Czy grozi nam krach na rynku nieruchomości mieszkalnych? Co mówią dane GUS? Czy są dobre, czy złe i dla kogo? I w ogóle dlatego ten kolor tła taki intensywny, bo program ma być alertem. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, co się dzieje w budownictwie mieszkaniowym i też na to, jak czasami są dziwnie pokazywane informacje, które mogą pokazywać, że jest sukces, a tymczasem tak naprawdę szykuje się wielka klapa. O tym będzie w tej audycji. Pokażę Wam 5 slajdów i też postaramy się z tych slajdów i z tych danych podawanych przez GUS wyciągnąć wnioski. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz tu inwestować albo chcesz po prostu tylko dla siebie kupić mieszkanie, no to subskrybuj ten kanał. Dużo informacji o nieruchomościach tu znajdziesz. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz nowe audycje. Zapraszam również do szkoleń na Symen24.pl, gdzie zarówno inwestorzy, jak pośrednicy znajdą sporo ciekawego materiału. No i wspierajcie nasz kanał. Przechodząc po kolei do tych wszystkich informacji, no to pokażę taką chyba dobrą informację. I to jest najśmieszniejsze, że ta liczba 103,1% znalazła się na czele komunikatu GUS. Mieszkania oddane do użytku w okresie od stycznia do kwietnia 2023 oddaliśmy o 3,1% więcej mieszkań w różnych formach budownictwa. No, przy czym te budownictwo indywidualne to jest aż 6,6% więcej, deweloperzy skromne 0,5% więcej niż w analogicznym okresie. Dlaczego to jest manipulacja? No, dlatego, że musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Rzeczą pierwszą jest to, że deweloperzy mniej więcej od wejścia na budowę do oddania mieszkania do użytku poświęcają na to około 2 lat, a indywidualne osoby około 4. Czyli dzisiaj oddawane mieszkania do użytku są efektem tego, że budowa została rozpoczęta 2 lub 4 lata temu. Tak wynika również z badań GUS-u, a w dodatku ta budowa i wejście na budowę musiało być oczywiście poprzedzone długim procesem myślowym, zastanawianiem się, przygotowaniem projektów, załatwianiem pozwoleń itd., itd., co oznacza, że to, co mamy dzisiaj, jest skutkiem, pokłosiem decyzji podejmowanej tak naprawdę więcej niż 2 lata temu, kilka lat temu, zarówno przez tych inwestorów indywidualnych, jak i przez deweloperów. Oczywiście w tej chwili czytamy raporty i artykuły takie, które mówią, deweloperzy osiągnęli fantastyczny sukces, mają fantastyczną sprzedaż. Tylko, jak mówię, jest to sprzedaż liczona tymi mieszkaniami oddanymi do użytku, które zostały sprzedane, zostały sporządzone umowy notarialne. Tak naprawdę do tych deweloperów pieniądze wpływały sukcesywnie przez wiele, wiele lat, a oni po prostu teraz sobie księgują ten sukces. I w ogóle tak na marginesie to też dodam, że musicie pamiętać, że deweloperzy ogłaszają sukces sprzedaży co najmniej 3 razy, czyli raz kiedy podpisali umowę rezerwacyjną, 2 kiedy podpisali umowę deweloperską, a 3 kiedy podpisali tę umowę ostateczną, chociaż tak naprawdę ta fizyczna sprzedaż i przeniesienie własności miało miejsce tylko raz. No dobrze, ale to była propaganda sukcesu. Jak wygląda natomiast ilość robót rozpoczynanych? I tu zaskoczenie. Boże, tyle mieszkań oddajemy, ponad 103% żeśmy zarabiali, a wyniki mieszkań, których budowę rozpoczęto, 72% całości tego, co było 4 miesiące temu. Czyli można powiedzieć, to jest prawie 30%, niecała 30% zapaść. Podobnie zresztą, albo nawet jeszcze gorzej, wygląda sytuacja w statystyce mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub które zgłoszono. Tu już mamy spadki ponad 30%.
I jak to wygląda na wykresie, bo przedstawię Wam najpierw tę wersję wykresu, a potem taką trochę szerszą i bardziej uwypuklającą to, o czym chcę powiedzieć. Na tym wykresie czerwonymi kropkami zaznaczyłem linie, czy też wartości, liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. I zauważcie, że te czerwone kropki na tej takiej jasno-szarej linii są w ogóle historycznie, bym powiedział, od lipca w zasadzie zeszłego roku na poziomach w ogóle bardzo niskich. Był taki chwilowy wyskok optymizmu w marcu 2023 roku. Nagle rozpoczęto więcej budów, ale znowu kwiecień jest marny. Oczywiście trzeba powiedzieć też, że na początku tego roku na niektórych wpłynęły również te informacje, że jest kredyt, czy będzie kredyt ten tani, ten 2% i niektórzy sobie pomyśleli, aha, może będę rozpoczynał nową budowę specjalnie dla beneficjentów tego kredytu, ale jak widać już w kwietniu ten szał i ten zapał trochę minął. Ale powiedziałem, że przejdę do ciekawszego wykresu, w zasadzie tego samego wykresu i krótkie wyjaśnienie. Ta taka łamana linia granatowa to są mieszkania oddane do użytkowania. Ta taka szara, czy też taka rozbielona niebieska linia łamana, no to są mieszkania, których budowę rozpoczęto, a zielony łamaniec to są pozwolenia na budowę. I te zakreślenia, co one mówią? Popatrzcie sobie na efekty mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2023 w pierwszym kwartale i zobaczcie, co było rozpoczynane w budowach i co było projektowane właśnie 2 lata wcześniej. Widać, że to było tak, byliśmy wysoko i tyle żeśmy oddali. Oczywiście powiedziałem, że te budowy indywidualne też się wloką, więc one po prostu trwają, ale ten wynik jest teoretycznie dobry. Dlaczego? Jest na pewno według badań Urzędu Statystycznego o 3% lepszy niż ten wynik zakreślony niebieską linią, czyli liczba mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale 2022. Ale dlaczego ich tak mało oddano? No bo znowu jak się posuniemy 2 lata wcześniej, to mamy wyraźny spadek w aktywności, w rozpoczynaniu nowych budów i w projektach. A co było wtedy, te 2 lata wcześniej, pamiętacie? No, chyba dobrze wszyscy pamiętają, że wtedy właśnie zaczynała się afera z pandemią COVID i tutaj był taki okres, kiedy w zasadzie cały ruch budowlany i cały ruch w papierach zaczął zamierać. To było po prostu, to nie był czas na uzyskiwanie pozwoleń na budowę i też na zaczynanie nowych budów. Potem to się oczywiście ożywiło. Stąd ten wynik taki kiedyś fatalny przeniósł się tutaj, a tu mamy takie to żółte przeniesienie stąd tu. Co to oznacza dla nas i dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości? No, to zależy, w jakiej pozycji jesteś. Jeżeli chcesz, jesteś po stronie tej kupującej, chcesz coś kupić, no to musisz uwzględnić fakt, że widać, że w najbliższych latach podaż mieszkań będzie malała. Jednocześnie musisz też uwzględnić fakt, że jest program taniego kredytu 2% i być może on, te wylanie pieniędzy na rynek, jeżeli dużo osób z tego skorzysta kredytu, to może to spowodować parcie na mieszkania, no co już było widać też na początku, że deweloperzy troszeczkę, niektórzy przynajmniej, na samą wiadomość o tym kredycie i na ten taki ruch pierwszych osób dyskutujących tę informację po prostu podnieśli lekko ceny.
Nie jest też jasne, jak długo deweloperzy będą wstrzemięźliwi w rozpoczynaniu tych nowych budów i tu mogą zadziałać różne czynniki. Wiemy też, że niektóre po prostu inwestycje deweloperskie nie są trafione, to znaczy w okresie hossy ci deweloperzy uważali, że sprzeda się wszystko, a teraz na rynku póki co, przynajmniej na razie, zostali ci bardziej wymagający klienci, więc bardzo złe lokalizacje po prostu stanęły, nie cieszą się popularnością. Nie jest też pewne, co będą, czy będą chcieli, czy co będą mogli kupić ci beneficjenci taniego kredytu. No i ilu ich będzie, zobaczymy. To musimy troszeczkę poczekać. Oczywiście, jeżeli kupujesz coś na swoje potrzeby życiowe, no to chyba niekoniecznie trzeba czekać na to, żeby kupić idealnie na dołku, a sprzedać na górce, bo życie po prostu dyktuje inne warunki i wtedy trzeba kupować mieszkanie, kiedy jest potrzebne i też sprzedaż je wtedy, kiedy Twoja sytuacja życiowa będzie Cię zachęcać lub zmuszać do sprzedaży tego mieszkania, a kiedy to będzie, to tej przyszłości oczywiście nie przewidzisz. Nie jest to również dobry sygnał dla tych, którzy pracują w budownictwie lub dla tych, którzy sprzedają materiały budowlane, no bo tak mała ilość rozpoczynanych budów powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ich usługi czy na towary. Ale z drugiej strony oczywiście są ci, którzy mają pieniądze i może chcą się akurat budować, może chcą akurat wybudować swój dom, wybudować się indywidualnie i to wbrew pozorom może być wręcz dobry czas do rozpoczynania takich budów, no bo właśnie wykorzystujesz biedę innych, czyli jeżeli inni mają mało zleceń albo małe jest zapotrzebowanie na towary lub usługi, które tam ci inni sprzedają, no to skorzystaj z tego, skorzystaj z tych możliwości, że możesz negocjować ceny i po prostu kupuj. Korzystaj z chwili. Co więcej, powiem też, że musicie pamiętać o tym, że czytanie artykułów i mówienie, a ceny artykułów budowlanych rosną, nie jest do końca prawdą. Owszem, one rosną, mogą rosnąć na przykład u producentów, w ogóle jest inflacja, u niektórych sprzedających, ale też musisz pamiętać, że kupując materiały budowlane, masz możliwość negocjowania z tym ostatecznym dostawcą materiałów, z tym sprzedawcą, powiedzmy to detalicznym, czy też hurtownikiem, zależy w jakiej skali kupujesz. Oni mają swoje marże, które dostają od producentów i są gotowi sprzedać towar taniej, po prostu po to, żeby była płynność finansowa w firmie, albo po prostu, żeby sprzedał on, a nie jego konkurent. I to też jest czas w takim kryzysie zawsze na wykorzystywanie sytuacji. Jeszcze niedawno był taki krótki okres, kiedy na niektóre materiały budowlane trzeba byłoby się wręcz zapisać, żeby je w ogóle móc dostać. Dawano propozycję, dawaj tutaj gotówkę w ciągu 2 godzin, czy też nawet rób przelew w ciągu 2 godzin, bo inaczej nie kupisz tego towaru, sprzedam innemu. Ci, którzy potrzebowali towaru, byli szantażowani. Teraz sytuacja się odwróciła, więc jeżeli jesteś w sytuacji tego kupującego, to możesz wykorzystać tę sytuację, bo zresztą wielu mówi, że jeżeli chcesz dobrze zarabiać na inwestycjach, to musisz kupować wtedy, kiedy inni sprzedają i sprzedawać wtedy, kiedy inni kupują. W poprzedniej audycji, link zamieszczę na dole, nie będę jej powtarzał, ale tam odnieśliśmy się do takiego cyklu w nieruchomościach, długości cyklu pokazywałem kamienie milowe, 4, które w ciągu ostatnich 23 lat uderzały w rynek nieruchomości. I powiem tylko jedną rzecz, trochę streszczenie tamtego filmu, a jeżeli chcecie go obejrzeć, no to jak powiedziałem, link na dole. Otóż w momencie, kiedy wchodzi jakiś czynnik, który uderza w rynek, zatrzymuje ten rynek, to te skutki tego uderzenia nie zawsze następują natychmiast. Kiedy w 2000 roku ogłoszono dziurę Bałca i podniesiono kredyty i w zasadzie zatrzymano budownictwo, to jeszcze ten początek
2020 roku wszyscy usiłowali sprzedawać w tych starych, wysokich cenach, byli hardzi w swoich usługach i tak dalej. I tak, ponieważ ta sytuacja w 2001, w 2002, w 2003 nadal wyglądała słabo, tak ich oczekiwania i roszczenia spadały. Podobnie było zresztą, zauważ, w czasie, kiedy wybuchł kryzys wywołany upadkiem Lehman Brothers. To miało miejsce w 2008 roku. I co robiły u nas zarówno ceny w budownictwie, deweloperzy, jak i ceny nieruchomości? One nie spadły natychmiast. Jeszcze przez jakiś czas sprzedający pamiętali stare ceny. Niektórzy kupujący, ale już znaczna mniejsza ilość kupowała czy ich nieruchomości, czy usługi, ale było tych nowych kupujących coraz mniej i ta świadomość kryzysu docierała i ten spadek, taki droga do dołka, to w zależności od miejscowości w Polsce, w nieruchomościach czy w budownictwie trwała mniej więcej do 2012, 2013, 2014 roku. No, w zależności jaka to miejscowość, jaki rynek, były jakieś pewne przesunięcia. Ale zobacz, ten dołek, tego dołka powiedziałbym, szukano przez 4 lata. Teraz mieliśmy też jakieś takie uderzenia związane z cenami energii, znaczy wywołane oczywiście przez chociażby wojny na Ukrainie, inflacja i tak dalej. I ten rynek jest po prostu, widać, że jest trochę słabszy, to widać gołym okiem, ale to uderzenie było dopiero co, więc bardzo prawdopodobne jest, że to poszukiwanie tego dołka jeszcze zajmie rok, 2, może 3 lata. Zobaczymy, bo oczywiście są, jak powiedziałem, zawsze czynniki zewnętrzne wchodzące na rynek i mogące oddziaływać, chociażby jak ten polityczny pomysł tego taniego kredytu mieszkaniowego. Ale patrząc się na zachowania profesjonalistów, czyli właśnie deweloperów działających na tym rynku, ta ich wstrzemięźliwość w podejmowaniu nowych budów, w rozpoczynaniu nowych budów właśnie wynika z tego, że oni nie są pewni, czy jeszcze przypadkiem niżej na tym rynku nie będziemy spadać. Niektórzy z nich po prostu mówią, będę się przyglądał sytuacji. Oczywiście nie należy generalizować. To, co ja mówię, to mówię o ogólnej sytuacji deweloperów, ale są deweloperzy, którzy mają naprawdę dobrą, poszukiwaną ofertę i właśnie trafiającą do tej warstwy społeczeństwa, która nie tak mocno odczuła kryzys i która jest gotowa kupować teraz mieszkania, czyli te, krótko mówiąc, lepsze lokalizacje, lepsze nieruchomości, nie topowe, nie jakiś super top market, ale mówię takie z tego popularnego segmentu mieszkań lepsze, rozumiane jako lepsze i oni na razie mogą nie mieć problemów, czy też mieć mniejsze problemy, albo w ogóle nie mieć problemów. A ci, którzy właśnie gdzieś tam na obrzeżach miast, tam gdzie już wrony zawróciły, inwestowali w nieruchomości, które były przeznaczone dla tej najuboższej grupy, po prostu mogą mieć problem i nawet oni zgłaszają te problemy z badań prowadzonych przez NBP. Przypominam też, w jakimś poprzednim naszym filmie te dane są. Jakaś grupa, około 10% deweloperów obawia się w ogóle bankructwa. No cóż, żyjemy w ciekawych czasach. Nie są to może najlepsze wiadomości, że żyjemy w ciekawych czasach, ale trzeba ten rynek po prostu obserwować. No i trzeba też czytać te informacje ze zrozumieniem, bo założę się, że znajdę kilka artykułów, w których będzie napisane rekordowa sprzedaż mieszkań u deweloperów. Tylko przypominam, co ten rekord znaczył. Czy to naprawdę jest rekord sprzedaży? Z czego on wynika? Przecież to jest w ogóle, powiedziałbym, troszeczkę bójda na resorach, bo porównujemy się do okresu tego, w którym po prostu w sposób naturalny była dość niska podaż
mieszkań oddawanych do użytku. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, subskrybuj kanał, korzystaj ze szkoleń na cement24.pl, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów oraz to, co sam sądzisz o rynku i wspieraj ten kanał, bo wspierający, też link na dole, zobaczcie, dostają dużo więcej treści. Cześć, trzymajcie się.